Bo dzisiaj będzie takie małe oszustwo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Zgodnie z obietnicą ciągle kontynuujemy zajmowanie się tylko jednym słowem. W środę było to samo słowo, wczoraj było to samo słowo i dzisiaj będzie to samo słowo, aczkolwiek dzisiaj będzie małe oszustwo. Dlatego, że jednym ze znaczeń słowa afar, o którym Wam tu mówię, czyli słowa pył, proch, piasek, ziemia, popiół, tak dalej, jest właśnie popiół. I to słowo się pojawia jako popiół kilka razy. Jakby słowo afar kilka razy oznacza słowo popiół. Tylko chodzi też o to, że Biblia ma też inne słowo popiół. I dzisiaj będzie słowo popiół, które po polsku brzmi popiół, ale tak naprawdę po hebrajsku tam nie jest afar, tylko tam jest to drugie słowo. Czyli nie wiem, czy rozumiecie, ale chodzi o to, że to samo słowo, tylko że to nie jest do końca to samo słowo, ale to samo słowo, czyli popiół. Czyli siedzimy w kółko w tym samym słowie z lekko inaczej brzmiącym tym słowem po hebrajsku. Mianowicie, nie, dobrze, będzie było. Dzisiaj jest piątek, musi być trudno i w ogóle jest rano, jest 7 rano, w sensie wy oglądacie to o 7 rano, mam nadzieję, dlatego jest trudno. Dobra, bo leci czas. Historia na dzisiaj. Pierwsza Księga Królewska, 13 rozdział, tam jest fantastyczny moment. Jest tam taki król, nazywa się Jeroboam i ten król Jeroboam to jest niedobry król. W sensie odszedł od wiary w Pana Boga, w tego właściwego, wymyślił sobie jakieś po prostu bóstwa, w Betel zrobił jakieś świątynie, wybudował ołtarz i na tym ołtarzu składał po prostu jakieś po prostu badziewne ofiary Bogu, który nie istnieje. I Pan Bóg jak to zobaczył, to posłał tam takiego męża Bożego, żeby on mu powiedział, kurde, że tak nie można. I ten mąż Boży tam przyszedł do Betel, gdzie on ten ołtarz wybudował i stał przy tym ołtarzu ten król i tam jakieś ofiary składał. I powiedział mu, królu, Bóg ci mówi, że ten ołtarz rozsypie się w popiół, dlatego, że to nie ma sensu, co ty tutaj robisz. I co zrobił ten król? Jak to król, nie? Po prostu jak każdy tyran. Wyciągnął swoją rękę do swoich sług i powiedział, zabijcie, w sensie znajdźcie go, weźcie go i zabijcie go, tego męża Bożego. I co się stało? Uschła mu ta ręka. W sensie, jak ją tylko wyciągnął, to nie mógł jej w ogóle już do siebie z powrotem przyciągnąć. I co się stało? Ołtarz się w popiół rozsypał. On tam potem się próbował nawrócić, tam przeprosił tego proroka, prorok mu tą rękę potem oddał, żeby on mógł sobie ją zginąć z powrotem, ale to w ogóle już masakra, ten Jeroboam to nie był dobry człowiek. Czemu Wam o tym dzisiaj mówię? Drugie zadanie, wczoraj były marzenia, to jest pierwsze zadanie na Wielki Post, drugie zadanie to są bałwuchwalcze ołtarze. Tak jak to przystało w Wielkim Poście, chciałbym, żebyś dzisiaj pomyślał i pomyślała, co by trzeba obrócić w popiół. Czyli gdzie masz takie rzeczy w życiu, że wiesz, że trzeba to po prostu wreszcie zniszczyć, wreszcie zakończyć, wreszcie z tego wyjść, wreszcie zostawić, wreszcie porzucić, wreszcie nie grzeszyć, wreszcie zostawić taki albo inny badziew. Czyli gdzie masz taki ołtarz, gdzie się po prostu trzymasz tego ołtarza, wiesz, że on jest niedobry, ale trzymasz się tego grzechu, tego zła, tej sytuacji, tego czegokolwiek, w której tam tkwisz i nawet jak przychodzi prorok Boży i mówi zostaw to ty wyciągasz rękę i mówisz zabijcie go. Nie rób tego, bo ci kurde ręka uschnie. A ten ołtarz i tak się w końcu obróci w popiół. Tylko że może być tak, w Wielkim Poście, w tym Wielkim Poście, sam obrócił ten ołtarz w popiół. Moi drodzy, dzisiaj drugie zadanie. Wczoraj marzenia, dzisiaj nie wiem jak to nazwać, popiołowe ołtarze. W takim sensie wszystkie te miejsca, które trzeba obrócić w totalny popiół. Pomyśl o tym i chodź dzisiaj w głowie cały dzień z tym jednym słowem popiół. Co obracam w tym Wielkim Poście w popiół? Co? No bo powiedziałeś tak samo, że popiół, znowu jakby to samo słowo, coś nie zrobiłeś trzeciego znaczenia? Jak nie zrobiłem? Pierwszego był proch, A proch był, okej. wczoraj był pył, dzisiaj jest popiół. O kurde. Czaisz? A jest 110 człowieków. Ej, Moglibyśmy cały Wielki Post jechać tylko tym słowem jednym. no. Ej, ale wiesz co, bo ludzie trochę mogą być wystraszeni, że... No co? No bo nazywa się jednym słowem, ty mówisz odcinek, o dzisiaj znowu jesteśmy przy tym samym słowie, bo to jest jednym słowem. No. I pomyślałem, że to tak do końca będzie, o tym popiele. No dlatego powiedziałem na początku, No, ale że... ktoś to mnie nie zakumał. No to sobie tak pomyślą, to ich sprawa. Chociaż dopuścisz na końcu, będą wiedzieli, że o tym mówiliśmy, że to nie będzie tak cały czas. Jeszcze tylko jutro będzie o tym słowie. Jeszcze jutrzejsze będzie gorsze. To ci się nie będzie podobało. Jeszcze gorsze. To nie. Pa!